Zapraszam na rozmowę. Agnieszka Zaręba. O wynikach grupy Aforti po pierwszym półroczu 2018 roku opowiedzą dzisiaj Klaudiusz Sytek oraz Paweł Opoka. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Grupa Aforti wypracowała w pierwszym półroczu rekordowe, skonsolidowane wyniki ze sprzedaży. W związku z tym w pierwszej kolejności pytanie do pana prezesa, co mówią liczby? No, pierwsze półrocze zakończyliśmy bardzo dobrym wynikiem. Udało nam się wygenerować prawie 244 miliony przychodów w okresie tych pierwszych 6 miesięcy. Ponad 1 000 000 złotych zysku. To jest bardzo dobry wynik jak na nas. No, prawie ponad podwoiliśmy przychody versus pierwsze półrocze zeszłego roku. Oprócz tego ponad 8 milionów złotych EBIT-u. Podwojona EBITDA, bo EBITDA wyniosła 2,5 miliona, także dla nas jest to bardzo dobry wynik i bardzo dobry okres, jeśli chodzi o wyniki finansowe. Zresztą myślę, że docenili też to inwestorzy, dzięki którym kapitalizacja spółki wzrosła prawie dwukrotnie do prawie 43 milionów złotych. A teraz opowiedzmy o wynikach po drugim kwartale 2018 roku. Jak one się ukształtowały i jak wypadła grupa Aforti? Wyniki po drugim kwartale były dla nas bardzo zadowalające. Po pierwszym kwartale czuliśmy lekki niedosyt, zabrakło nam dosłownie kilkudziesięciu tysięcy złotych do magicznego progu 100 milionów złotych przychodów, ale drugi kwartał był w grupie bardzo dobry, osiągnęliśmy ponad 140 milionów złotych przychodów. Tak naprawdę konsekwentna realizacja naszej strategii sprawiła, iż rok do roku zwiększyliśmy swoje przychody o ponad 100 milionów złotych. Na koniec czerwca 2017 roku nasze przychody wynosiły lekko ponad 40 milionów złotych, a już teraz, rok później, to jest ponad 140 milionów złotych. Oprócz rosnących przychodów naturalnie wykazujemy również zyski netto. W samym drugim kwartale wygenerowaliśmy blisko 300 tysięcy złotych zysku netto, ale tutaj ważnym wskaźnikiem jest również wskaźnik EBITDA. Na koniec czerwca rok do roku prawie podwoiliśmy ten wynik, ten wskaźnik i tak naprawdę chcemy kontynuować konsekwentnie obniżanie kosztów finansowania dla rozwoju naszego biznesu. Zakładamy, że nasze zyski netto będą tym samym dynamicznie rosły. Drugi kwartał był również udany pod kątem wzrostu naszych aktywów. W ciągu tych 3 miesięcy, od kwietnia do czerwca, wartość naszych aktywów wzrosła o 15 milionów złotych, osiągając wynik 117 milionów, więc tak, to był dobry kwartał dla grupy. Omówmy teraz zbiorczo wyniki wszystkich spółek po drugim kwartale 2018 roku. No tak jak już Paweł wspomniał, to był dobry kwartał. Samych pożyczek udzieliliśmy na kwotę prawie 17,7 miliona. Wniosków pożyczkowych wpłynęło do nas ponad 244 miliony. No to jest oczywiście dynamika prawie 200%. Tak? Mamy bardzo dużo chętnych na pożyczki. To co zawsze podkreślaliśmy, Aforti Finance, która jest jakby biznesem pożyczkowym w naszej grupie, dba o jakość portfela, w związku z czym tych pożyczek jest dużo mniej uruchomionych niż wniosków, które wpłynęły. Ale co ważne, oprócz samej budowy jakby portfela pożyczkowego, pozyskiwania nowych klientów, postawiliśmy też na budowę jakby wewnątrz organizacji, jaką jest Aforti Finance. Uruchomiliśmy call center, w maju ono ruszyło. To call center aktualnie to jest prawie 11 osób. Dzięki temu mamy możliwość taką, że reklamy, które były w telewizji, czy sprzedaż leadów, znaczy jakby reklamy internetowe do pozyskiwania leadów, trafiają bezpośrednio do call center, co pozwala nam zapewnić pełną automatyzację procesu pozyskiwania klientów. Oprócz tego uruchomiliśmy jeszcze w obszarze windykacji i weryfikacji, ponieważ mamy autorski program antyfraudowy, który pozwala nam jakby dbać o bezpieczeństwo portfela i nie być wystawionym na jakieś działania fraudogenne. Uruchomiliśmy 2 nowe centra, jeżeli chodzi o weryfikatorów i windykatorów, czyli Rzeszów i Wrocław. Planujemy jeszcze oczywiście do końca roku uruchomić kilka takich. Więc jakby dla Aforti Finance bardzo dobry okres. W przypadku Aforti Exchange, czyli platformy wymiany walut, drugi kwartał to 66 milionów euro wymienionej waluty versus kilkanaście milionów wymienionej rok wcześniej, w tym samym okresie. Cały czas rozwój platformy, wprowadzanie nowych funkcjonalności. Jesteśmy w tej chwili jedyną platformą dedykowaną dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie osoby z działów księgowych mogą współpracować z nami poprzez tak zwane wgrywanie plików. Planujemy po wdrożeniu w Polsce regulacji PSD2 wprowadzić pełną automatyzację. W tej chwili ona jest taka trochę połowiczna, trzeba jakby generować pliki i je wgrywać. A w przypadku Aforti Exchange Rumunia 12,5 miliona wymienionej waluty, no to oczywiście jest 100% więcej niż kwartał wcześniej, cały czas dynamiczny rozwój. No teraz zostało nam tylko i wyłącznie w przypadku Aforti Exchange uruchomić Bułgarię, gdzie jesteśmy na
końcowym etapie zdobywania licencji Krajowej Instytucji Płatniczej, no i wydaje się, że powinniśmy ten proces niebawem zakończyć. Omówmy teraz szerzej wyniki poszczególnych spółek, czyli Aforti Collections i Aforti Factor. Nasze dwie młodsze spółki, Aforti Factor, Aforti Collections, również rozwijają się w bardzo dobrym tempie, zdobywają nowe udziały w rynku. Aforti Factor korzysta z rosnącego zapotrzebowania na rynku na usługi faktoringowe dla firm. Przedsiębiorcy chcą zwiększyć płynność w firmach, chcą przyspieszyć obrót pieniądza. Dlatego też w całym pierwszym półroczu Aforti Factor sfinansowało wierzytelności o wartości blisko 9 milionów złotych. Według wszelkich prognoz rynek faktoringowy w Polsce ma rosnąć w tempie dwucyfrowym. Jest to dla nas bardzo dobry prognostyk na rozwój właśnie Aforti Factor. Podobnie Aforti Collections, które w pierwszym półroczu, również w ostatnim kwartale przygotowywało się do przejęcia spółki Lifebells, co wydarzyło się niedawno, ale w tym czasie również Aforti Collections w pierwszym półroczu pozyskało zlecenia windykacyjne o wartości nominalnej blisko 10 milionów złotych. Tak więc jesteśmy zadowoleni z rozwoju tych spółek i upatrujemy dobrych perspektyw na najbliższe miesiące, na najbliższe kwartały. A teraz tak szerzej patrząc na wyniki, jest Pan zadowolony? Znaczy oczywiście, że jestem zadowolony, tak? No jakby dla mnie, ja mam ten komfort, że występuję jakby w dwóch postaciach, akcjonariusza i członka zarządu grupy. No to jakby odpowiadając na pytanie jako członek zarządu, no to uważam, że ciężko pracujemy, mamy tego wyniki. Wydaje się, że jeżeli zrealizujemy to, co kolega Paweł mówił, czyli uda nam się jeszcze bardziej obniżyć koszt pieniądza, co jest istotne przy finansowaniu faktoringu i naszego biznesu pożyczkowego, no to jakby grupa w sposób naturalny zwiększy swoje wyniki finansowe, no ale też mamy biznesy, które są czysto przychodowe, typu wymiana walut, typu Aforti Collections, no to jakby efekt, jaki uzyskamy dzięki połączeniu z Lifebells, naszej spółki windykacyjnej, no to jakby zdynamizuje nasz biznes. Więc jakby odpowiadając na pytanie, jako członek zarządu tak, jako akcjonariusz oczywiście również, no wzrosła kapitalizacja grupy dwukrotnie, więc to jest bardzo dobry wynik. Inwestorzy to doceniają, ponieważ ja ani moja siostra jakby ani nie sprzedajemy, ani nie kupujemy akcji, więc jakby ten obrót, który mamy we free floacie, to on jakby jest opiniotwórczy dla nas. No, jeżeli inwestorzy kupują akcje, no to znaczy, że są z tego zadowoleni. Tak? No, my publikujemy, staramy się jakby prowadzić bardzo rozbudowane relacje inwestorskie, publikujemy wiele raportów, staramy się wszystkie rzeczy transparentnie pokazywać, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany inwestycją w akcje, czy jakby informacjami o naszej grupie, to wydaje się, że wszystkie informacje znaleźć może. No od raportu za drugi kwartał zaczęliśmy publikować też raport w języku angielskim. Było to związane z naszym wyjazdem do Londynu w maju na Fintech World Forum, czy wyjazdem sierpniowym do Nowego Jorku. No mamy pytania od inwestorów zagranicznych, no to wypada, żeby się mogli o grupie coś dowiedzieć. Wcześniej tylko raporty bieżące były po angielsku. Teraz podjęliśmy wyzwanie i uderzyliśmy, że tak powiem, w raport kwartalny. No strony oczywiście były zawsze w języku angielskim i polskim, także no na razie jestem zadowolony, ale jak zawsze czuję niedosyć, bo chciałbym więcej. Skoro wiemy już, jak grupa Aforti podsumowała pierwsze półrocze 2018 roku, to bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, a Państwu dziękuję za uwagę.